Panie i panowie, nie ma to jak opisywać klasykę. Zawsze to wzbudza dreszczyk emocji. A więc nie przedłużając, w dzisiejszej odsłonie jegomość zniszczenie, moc i ciężar w jednej odsłonie, czyli Sodom Agent Orange. Sodom powstają w 1982 roku w Gelsenkirchen w Niemczech. Założycielami byli górnik kopalni węgla Thomas Such, znany później jako Angel Ripper, wraz z Frankiem Testegenem, znanym później jako Agresor. Na początku grają muzykę z pogranicza black speed metalu, lecz kiedy dołącza do nich Frank Gozdzik Blackfire, wtedy przekonuje lidera, aby zaczęli grać thrash metal, który z powodzeniem grają do dzisiaj. Zmieniając stylistykę muzyczną, porzucili tematy okultystyczne, zmieniając je na wojenne, społeczne i polityczne. Pierwszym albumem w tym klimacie był wydany w 1987 Persecution Mania, jeszcze z wpływami black speed metalu. Jednak wydany już w 1989 Agent Orange to 100% thrash. Tytuł nawiązuje do broni chemicznej, która została zrzucana przez wojska amerykańskie na wielkie połacie dżungli podczas wojny w Wietnamie. Album został świetnie przyjęty. W samych Niemczech sprzedał się w ilości ponad 100 000 egzemplarzy i od tamtej pory Sodom stał się jednym z filarów niemieckiej sceny thrash metalowej wraz z Creator, Destruction i Tankard. Był to ich prawdziwie przełomowy album, pełen energii, ognia i klasycznego thrashu. Jest to niewątpliwie jeden z największych thrashowych wyziewów wszechczasów. Prostolinijny i walący prosto w łeb, bez zbędnych ceregieli. Płyta, którą jeżeli odpalisz, od razu masz ochotę na headbanging i pogosy w rytm tego solidnego riffowania. Rzemiosło gitarowe Blackfire'a na tej płycie jest wręcz imponujące. Zresztą krótko po nagraniu albumu przeszedł on do Creator. Riffy wahają się od prostych po techniczne, ale wszystkie są bardzo chwytliwe. Solóweczki również nadają miodności albumowi, której i tak jest tutaj pod dostatkiem. Produkcja jak na tamte lata jest potężna. Mamy tutaj czyste, ciężkie i dynamiczne brzmienie, które zdecydowanie podnosi walory słuchalności tych świetnych dźwięków. We wkładce jest dedykacja, że album jest ku czci ludzi, tak żołnierzy jak i cywilów, którzy zginęli podczas agresji i działań wojennych na całym świecie. Teksty poruszają również tematy relacji seksualnych z rodzeństwem oraz okrucieństwie wobec zwierząt podczas korridy. Tak wrzucone składniki do kotła dały dzieło wybitne, które można konsumować wszędzie i o każdej porze i co najważniejsze, prawdopodobnie nam się nie przejdzie. Agent Orange jest albumem, który był dość daleko od mainstreamu, więc nie był traktowany z należytym szacunkiem. Jednak jeżeli uważasz się za prawdziwego fana metalu, przynajmniej raz powinieneś posłuchać tego jednego z najbardziej wpływowych dzieł wszechczasów. Dobra, to posłuchajmy fragmentów tego ikonicznego dzieła ery thrashu. Płytę rozpoczyna mocny riff kawałka tytułowego, po czym utwór przyspiesza i wchodzi miażdżący, trochę menelowaty wokal Angel Rippera. W kawałku mamy mnóstwo wspaniałych zagrywek gitarowych, utwór jest po prostu kozakiem. Zaś tekst opowiada o akcji Ranch Hand, która miała miejsce między 1962 a 1971 rokiem, w której to wojska amerykańskie zrzucały broń chemiczną na ludność cywilną podczas wojny w Wietnamie. Remember the Fallen zawiera świetny bujający riff, który kołysze nami w lewo i w prawo. Utwór utrzymany w średnim tempie z fajną solówką, ale czasami przyspiesza. Można powiedzieć, że jest to taki hymn oddający cześć wszystkim ofiarom wojen. Magic Dragon. W intro słyszymy odgłosy atakujących samolotów, a następnie ciężki, wspaniały riff. Po czym utwór przyspiesza i przeradza się w istną burzę thrashową. Tekst zaś koncentruje się wokół samolotu szturmowego Douglas AC-47, który miał przydomek Puff the Magic Dragon. Był on używany przez wojska amerykańskie do szturmowania podczas wojny w Wietnamie. Moon, the weapons to defend the boundary line. Do not want to lose the rain. Disasters not so far behind.
koniec proponuję Baptism of Fire. To piękny kawałek pędzący w iście thrashowym rytmie z kilkoma wspaniałymi przejściówkami perkusyjnymi oraz melodyjną solówką, które to uwielbiam w tego typu muzyce. Tekst zaś opowiada o upadku świata w wyniku działalności człowieka i konsekwencjach z tym związanych. Obejrzyjmy teraz okładkę i wkładkę. Okładka przykuwa wzrok swoją dość wyraźną kolorystyką w przewadze pomarańczowo-czerwoną. Widnieje na niej przekrój samolotu myśliwskiego podczas ostrzału. W samolocie maskotka Sodom, czyli Knarren Heinz, postać w masce przeciwgazowej w okularach z bronią gotową do ataku. Obok niej przypakowany komandos, a na pierwszym planie żołnierz strzelający z zamontowanego w samolocie karabinu. Okładka nie jest statyczna, wręcz widzimy i czujemy sytuację na ilustracji, jakby to była część filmu. Cover bardzo pasuje do muzyki, która jest przepełniona wojną i okrucieństwem. W prawym górnym rogu logo Sodom, a nad nim tytuł Agent Orange. To wydanie jest Steam Hammer z 1989 roku. Wkładka jest podzielona na 4 łamy. Z jednej na białym tle wydrukowano teksty do utworów oraz podziękowania, adres do merchandisingu oraz fanklubu Sodom. Na drugiej stronie, na 2 łamach, w centrum jest zdjęcie zestawu perkusyjnego, a wkoło niego na czarnym tle umieszczono foty członków zespołu. Nad całością góruje sentencja, że album jest dedykowany ofiarom wojny. Dalsze 2 łamy, ilustracja, która łączy się z okładką, gdzie pokazano naloty i zrzuty pomarańczowego agenta na wietnamskie osady umieszczone w dżungli. Czaszka pojawiająca się z oparów trucizny symbolizuje śmierć w męczarniach niewinnych ludzi. Na czerwonej płycie CD wydrukowano na czarno logo zespołu, tytuł płyty, tytuły utworów oraz logosy wydawców. Na tylnej stronie pudełka na tle grafiki z atakowaną miejscowością podano tytuły utworów oraz informacje, kto jest dystrybutorem, jego logo oraz adres i tym podobne. Muzyka na Agent Orange nic nie straciła przez tyle lat ze swej siły, energii i agresji. To prawdziwy pomnik wystawiony thrash metalowi. I wydaje mi się, że dzięki również temu albumowi Sodom jeszcze długo będzie zdobywał nowych fanów. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!